Swoboda przepływu osób jest jedną z 4 kluczowych swobód, które gwarantuje prawo Unii Europejskiej. Poza tym możemy wymienić swobodę przepływu towarów, usług i kapitału. Jednak to swoboda przepływu osób jest siłą rzeczy najbliższa człowiekowi i pomimo, że ma ona rodowód gospodarczy, ponieważ wywodzi się ze swobody przepływu pracowników, to zyskała ostatecznie bardzo ważny charakter również w kontekście praw i wolności człowieka. Artykuł 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o tym, że każdy z obywateli Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę każdy z obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę to, że te swobody mają tak kardynalny charakter dla Unii Europejskiej, tworzą jeden z tak naprawdę jej fundamentów, państwa członkowskie nie powinny wprowadzać żadnych utrudnień, żadnych barier, które uniemożliwiałyby skorzystanie z tej swobody przez swoich obywateli. Co ciekawe, nie dotyczy to tylko i wyłącznie przeszkody, która utrudniałaby wyjazd, ale na przykład powodowałaby trudności w zakresie powrotu po skorzystaniu z tej swobody przez obywatela. I ustawodawca unijny dostrzegł tutaj tę kwestię i również związaną z tym, że w tym kontekście ważne znaczenie ma życie rodzinne, ponieważ obywatel Unii Europejskiej, gdyby nie mógł na przykład przenieść się razem ze swoją rodziną do innego państwa, to prawdopodobnie po prostu nie skorzystałby z tej możliwości, którą gwarantuje ustawodawstwo unijne. I dlatego ustawodawca unijny przyjął dyrektywę, tak zwaną dyrektywę wyjazdową albo dyrektywę pobytową, która reguluje prawa i wolności właśnie obywateli unijnych, ale też i cudzoziemców, cudzoziemców, którzy są członkami rodziny obywateli unijnych. A ma to o tyle istotne znaczenie, że oni co do zasady cudzoziemcy spoza terenu Unii Europejskiej nie mogą korzystać tak wprost z praw, które przewiduje porządek unijny. I na przykład w tej dyrektywie uregulowano to, że małżonek, rodzina obywatela unijnego może razem z tym obywatelem wyjechać do innego państwa członkowskiego. Czyli na przykład z Polski obywatel Polski może wyjechać do Francji razem ze swoją małżonką, która jest cudzoziemką unijną, jest spoza terytorium Unii Europejskiej i tam powinno być jej przyznane prawo pobytu. Ale jednak życie pisze bardziej skomplikowane scenariusze i oczywiście może się zdarzyć tak, że na przykład obywatel Polski wyjedzie do Francji i tam pozna partnerkę, pozna swoją przyszłą małżonkę, która będzie cudzoziemką i będzie później tam na przykład zawrze związek małżeński, założą rodzinę i później będzie chciał wrócić do Unii do Polski po właśnie skorzystaniu z tej swobody. I tutaj w tym kontekście wkracza nam właśnie traktatowa swoboda przemieszczania się osób. I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kilku wyrokach podkreślił, że pomimo, że właśnie dyrektywa nie dotyczy tak zwanego prawa powrotu po skorzystaniu z możliwości przemieszczania się po Unii Europejskiej, to aby zapewnić efektywną możliwość skorzystania z tego prawa, konieczne jest zagwarantowanie właśnie temu obywatelowi polskiemu możliwości powrotu razem z tą swoją rodziną, którą założył we Francji, możliwości powrotu do Polski, aby tutaj również członkowie jego rodziny mogli mieć prawo pobytu, mogli tutaj osiąść. Trybunał podkreślił, że gdyby uznać, że w tej sytuacji ta rodzina nie mogłaby się przenieść do Polski, to w tym momencie obywatel Unii Europejskiej byłby odwiedziony od możliwości skorzystania z
tej swobody unijnej, ponieważ przewidując pewne problemy, pewne bariery w rozwoju swojego życia osobistego, nie podjąłby tej decyzji o wyjeździe. I tego typu przeszkód państwa członkowskie nie mogą powodować, więc muszą ułatwiać tutaj w tym momencie swobodny przepływ osób. To ma również istotne znaczenie w kontekście tęczowych rodzin. I tutaj trzeba wspomnieć o dwóch bardzo ważnych wyrokach, bardzo ważnych sprawach. Pierwsza sprawa to wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 roku w sprawie Coman. Dotyczyła ona tego, że obywatel rumuński wyjechał do Brukseli, gdzie zatrudnił się w jednej z instytucji unijnych. I tam poznał swojego partnera, a później swojego małżonka, który był obywatelem innego państwa niż z terenu Unii Europejskiej. Tam panowie zawarli związek małżeński. I po skończonym kontrakcie w instytucjach unijnych pan Coman chciał wrócić ze swoim małżonkiem do swojego państwa pochodzenia. Tam chciał kontynuować swoje życie osobiste, rodzinne. Ale niestety władze rumuńskie odmówiły wydania odmówiły przyznania prawa pobytu dla jego małżonka, argumentując to tym, że prawo rumuńskie nie przewiduje związków osób tej samej płci, a tym bardziej związków małżeńskich osób tej samej płci. I w tym zakresie korzysta tutaj ze swojej swobody i powołując się na klauzulę porządku publicznego, odmawia przyznania prawa pobytu temu małżonkowi pana Comana. Pan Coman skorzystał z procedury odwoławczej i ostatecznie jeden z sądów rozpatrujących tę sprawę zadał właśnie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ dopatrzył się jednak, że ta sytuacja może mieć właśnie znaczenie w kontekście prawa unijnego i może tutaj powodować pewne przeszkody w swobodzie korzystania z praw unijnych. I Trybunał potwierdził tak naprawdę te wątpliwości. Uznał, że odmowa uznania małżeństwa zawartego w jednym z państw członkowskich, małżeństwa jednopłciowego, na potrzeby przyznania prawa pobytu w innym państwie członkowskim stanowi tak naprawdę przeszkodzie w korzystaniu ze swobody przepływu osób. Trybunał, orzekając w tej sprawie, wziął również pod uwagę to, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka życie rodzinne i prawo do ochrony życia rodzinnego dotyczy nie tylko par heteroseksualnych, ale również par homoseksualnych. Odwołał się m.in. do już dość starego wyroku w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii, gdzie wprost właśnie Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział o konieczności udzielania ochrony jako dla ochrony prywatności dla związków osób tej samej płci. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w sprawach włoskich Oliari przeciwko Włochom i Orlandi przeciwko Włochom Trybunał w Strasburgu powiedział, że niestety brak jakiegokolwiek formy uznania dla związków osób tej samej płci, jakiejkolwiek ochrony prawnej stanowi właśnie naruszenie artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli właśnie chroniącego prawo do życia rodzinnego i osobistego. Trybunał podkreślił, że co prawda to uznanie, ta prawna ochrona nie musi oznaczać umożliwienia zawierania związków małżeńskich, ale jednak inne formy uznania, czyli tak naprawdę w formie związków partnerskich, powinny zostać wprowadzone. A mówię o tym dlatego, że wspominał o tym również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ katalog praw i wolności człowieka wymienionych w
Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej powinien być interpretowany zgodnie z orzecznictwem i zgodnie z standardami obowiązującymi na podstawie właśnie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Więc pomimo tego, że Unia Europejska formalnie nie dokonała ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to jednak te standardy wypracowane na podstawie tej konwencji mają znaczenie również w kontekście unijnym i zobowiązuje właśnie do stosowania tych standardów wprost Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a również traktaty unijne. I Trybunał Unijny, ten Trybunał w Luksemburgu, wykładając pojęcie życia rodzinnego, właśnie odwołał się do tych standardów strasburskich. I to pozwoliło Trybunałowi udzielić również ochrony dla tego życia rodzinnego w kontekście właśnie związków osób tej samej płci. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że konieczność uznania tego małżeństwa zawartego w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej tylko i wyłącznie na potrzeby przyznania prawa pobytu w żaden sposób nie narusza tożsamości narodowej państw, w tym momencie Rumunii, bo na to Rumunia się powoływała w postępowaniu przed Trybunałem, mówiąc, że ona swobodnie sobie decyduje, czy uznawać te małżeństwa, czy też nie. I jest to element tożsamości narodowej tego państwa. Trybunał powiedział, że no niestety w ten sposób argumentować nie wolno. Nie wolno również w tym kontekście używać tak zwanej klauzuli porządku publicznego. Nie może ona być stosowana przez państwa członkowskie w sposób dowolny i musi podlegać również jej zastosowanie ocenie ze strony Trybunału. I Trybunał nie dopatrzył się również tego, żeby sam fakt uznania tego małżeństwa tylko i wyłącznie na potrzeby przyznania prawa pobytu, no właśnie stało w sprzeczności z tą klauzulą porządku publicznego i pozwalało na jej zastosowanie. Trybunał tutaj zaznaczył, że właśnie biorąc pod uwagę ten fundamentalny charakter swobody przepływu osób, te wszystkie wyjątki, szczególnie takie ocenne, pozwalające na jakąś taką interpretację, jak właśnie ta klauzula porządku publicznego, no i jednak muszą być stosowane w sposób bardzo, bardzo wąski. Więc dlatego w tym kontekście na tą klauzulę porządku publicznego powoływać się nie wolno. Natomiast Trybunał w Luksemburgu podkreślił, że jego decyzja i jego wyrok nie obliguje państwa, w szczególności Rumunii, do tego, żeby wprowadzało instytucje związków partnerskich czy związków małżeńskich dla osób tej samej płci. To faktycznie pozostaje zgodnie z orzecznictwem Trybunału w gestii danego państwa, ale jednak w celu umożliwienia tego swobodnego poruszania się po terytorium Unii Europejskiej tęczowym rodzinom to prawo pobytu razem właśnie z małżonkiem powinno zostać przyznawane. Chwilę później, po właśnie wyroku w sprawie Coman, te same standardy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził również w kontekście związków partnerskich, więc w przypadku obu tych form instytucjonalizacji pożycia par tej samej płci właśnie możemy się powoływać na swobodę przepływu osób. Drugim bardzo ważnym wyrokiem Trybunału w Luksemburgu jest wyrok dotyczący kwestii transkrypcji czy wydawania dokumentów tożsamości dla dzieci par jednopłciowych, dla dzieci, które w aktach urodzenia mają wpisane osoby tej samej płci. I właśnie w 2021 roku Trybunał uznał, że należy wydawać dokumenty tożsamości czy inne dokumenty dla tych dzieci uwzględniające imiona, dane obojga rodziców, po to, aby to dziecko mogło korzystać właśnie ze swobody przepływu osób, mogło podróżować po terytorium Unii Europejskiej z każdym z tych rodziców. Znów Trybunał zaznaczył, że
ten wyrok nie oznacza konieczności uznania związków osób tej samej płci, czy wprowadzania możliwości rodzicielstwa osób tej samej płci formalnie do porządku danego państwa członkowskiego. Natomiast właśnie wzgląd na swobodę przepływu osób wymaga tego, aby właśnie na potrzeby wydania dokumentów tożsamości tą relację ustaloną w sposób prawny, wiążący w jednym z państw członkowskich, respektować również w całej Unii Europejskiej. Istotnym argumentem w tej sprawie było również to, że mamy tutaj do czynienia z sprawą dotyczącą praw dziecka, sytuacji dziecka, a prawa dziecka są chronione tutaj w sposób szczególny, również przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ale też i przez Konwencję Praw Dziecka, która na przykład obliguje państwa do tego, żeby wydawać dokumenty tożsamości, sporządzać akty urodzenia dla dzieci i statuuje ona również zasadę niedyskryminacji dziecka, między innymi ze względu na urodzenie. I Trybunał uznał tutaj, że odmowa wydania dokumentów tożsamości, czy odmowa uznania tego aktu urodzenia dziecka, w tym przypadku wydanego w Hiszpanii i odmowa potwierdzenia przez władze bułgarskie, byłaby tak naprawdę dyskryminacją, gdyby nie wydać dokumentów tożsamości dla tego dziecka, ponieważ ze względu na urodzenie, ze względu na charakter więzi rodziców tego dziecka, dziecko to byłoby gorzej traktowane w zakresie możliwości korzystania z praw i wolności, które przyznaje porządek unijny. Znów tutaj Trybunał Sprawiedliwości nie zaakceptował argumentacji powołującej się na klauzulę porządku publicznego. Uznał, że to jednak prymat należy dać prawom i wolnościom dziecka. Ten wyrok zapadł właśnie w 2021 roku. W Trybunale w Luksemburgu czeka na rozpoznanie również polskie pytanie prejudycjalne, zadane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, które dotyczy tak naprawdę analogicznej kwestii. Ponieważ w polskich sądach już od jakiegoś czasu pojawia się bardzo dużo spraw dotyczących właśnie dokonywania transkrypcji aktów urodzenia dzieci par tej samej płci, czy właśnie wydawania dokumentów tożsamości. I pomimo tego, że w 2018 roku mieliśmy tutaj bardzo pozytywne orzeczenie, które właśnie uwzględniając ten porządek unijny, uwzględniając standardy wynikające z traktatów unijnych, z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, to orzeczenie polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazało transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia, w którym wpisane były dwie mamy jako rodzice, to niestety chwilę później Naczelny Sąd Administracyjny wycofał się z tego poglądu w innym orzeczeniu i przyjął uchwałę, która tak naprawdę zamknęła drogę do dokonywania transkrypcji aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych, właśnie argumentując, że ta transkrypcja byłaby sprzeczna z polskimi zasadami porządku publicznego, ponieważ polska konstytucja, polski porządek prawny przewiduje rodzicielstwo osób różnej płci, a nie rodzicielstwo osób tej samej płci. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny powiedział, że pomimo tego, że ta transkrypcja aktów urodzenia jest niedopuszczalna, to jednak powinno się wydawać dokumenty tożsamości dla tych dzieci. Jednak nie wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce respektują tę uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego i chcą wydawać dokumenty tożsamości z pominięciem wymogu dokonywania transkrypcji. Często też zdarza się tak, że są wydawane dokumenty tożsamości dla tych dzieci, ale jedynie ze wskazaniem jednego rodzica. Wtedy w takim paszporcie czy w dokumencie, w dowodzie osobistym widnieje w polu na dane rodzica
wpisane jeden rodzic, jedna matka, łamane na brak danych. I w tej sytuacji tak naprawdę nadal nie ma tego odzwierciedlenia w sposób pełny tej relacji rodzinnej, która została ukształtowana w tej rodzinie w innym porządku prawnym. I znów mogą pojawiać się problemy dotyczące możliwości poruszania się właśnie po terytorium Unii Europejskiej, ponieważ w dokumencie tożsamości wpisane są dane osób tej samej płci. Myślę, że po wyroku w sprawie bułgarskiej rozstrzygnięcie pytania prejudycjalnego zadanego przez sąd polski jest tak naprawdę oczywistością i Trybunał potwierdzi tutaj konieczność wydawania dokumentów tożsamości dla dzieci z związków osób tej samej płci, również w przypadku polskim. Potwierdzi to oczywiście tak naprawdę wystarczający do ukształtowania standardów w obrębie Unii Europejskiej jest ten wyrok, który już zapadł, ale miejmy nadzieję, że w tym wyroku w sprawie dotyczącej Polski w sposób klarowny zostanie przesądzone, że również to Polska powinna uznawać te relacje rodzinne na potrzeby przyznawania dokumentów tożsamości, aby właśnie umożliwić swobodne, efektywne korzystanie ze swobody przemieszczania się po terytorium Unii Europejskiej tęczowych rodzin. Przykłady tych wyroków pokazują również to, że warto korzystać z prawa Unii Europejskiej jako narzędzia ochrony praw i wolności jednostek, ponieważ w przepisach, które na pozór, na pierwszy rzut oka wydają się czy to techniczne, czy właśnie dotyczące jakiejś kwestii gospodarczej, można znaleźć tutaj wątki, czy można znaleźć argumenty pozwalające na wykorzystywanie ich w sprawach dotyczących równego traktowania, niedyskryminacji, czy właśnie w sprawach dotyczących wolności i praw par tej samej płci. Z tego powodu warto korzystać z prawa Unii Europejskiej i warto korzystać z mechanizmu pytań prejudycjalnych jako właśnie tego narzędzia ochrony praw i wolności jednostek.